Cześć, cześć, witajcie, z tej strony Ania. W dzisiejszym filmiku mam dla Was coś nowego, co jeszcze nie było na moim kanale. To jest właśnie taka torba typu shopperka, wykonana ze sznurka makramy. I chciałabym Wam właśnie pokazać, jak ją zrobić. Ja już robię taką trzecią, jest bardzo fajna i praktyczna. Ma bardzo fajne, stabilne dno. Naprawdę dno jest no, takie, które po prostu się nie urwie. Robiłam je z 3 różnych właśnie wzorków. Osobno inny wzorek na dno, osobno na środeczek i osobno tutaj wykończenie. Ma tutaj takie paseczki. Torba jest naprawdę bardzo prosta do wykonania, więc myślę, że nawet osoby początkujące nie powinny mieć problemu ze zrobieniem takiej torebki. Ja swoją urozmaiciłam, ponieważ zrobiłam ją właśnie w takim stylu ombre, czyli użyłam sobie po prostu takiego kolorowego motka makramy. Oczywiście torbę można zrobić jednokolorową, jak najbardziej, ale mi się osobiście podobają te wielokolorowe. I ja użyłam sobie makramę firmy Mila Druciarnia, strona. Jest to właśnie makrama dziana, czyli to nie jest taka makrama, która się będzie nam rozwalać, że tak brzydko powiem, tylko ona jest właśnie tak stworzona, jest tak przeszyta. Ja użyłam sobie kolorku 209, to jest właśnie ten kolorek do tego momentu, który tutaj widzicie. Ja w dalszej części filmiku pokazuję, jak wygląda ten motek. Obecnie już jest zużyty, więc nie pokażę Wam, ale w następnej części już go będziecie widzieć. To jest do momentu właśnie tego czarnego i oczywiście użyłam jeszcze sobie dodatkowo makrama Mila, również kolor czarny. To są motki, oba motki były w rozmiarze 2 mm. I tutaj właśnie ta część wykonana jeszcze została kolorem czarnym. Z tego czarnego trochę mi zostało, więc nie weszły całkowicie 2 motki, ale żeby torebka właśnie miała taką właśnie wielkość, jak obecnie tutaj widzicie, no to są potrzebne 2 motki. Ja torebkę przerabiam szydełkiem numer 4 mm i 3,5, to w trakcie robienia Wam wszystko powiem. Przygotowałam sobie jeszcze tutaj takie gadżety, które na końcu powiem Wam właśnie, jak można sobie zaczepić. Mam tutaj właśnie taką meteczkę, którą można sobie zaczepić do torebki i magnetyczne zapięcia, ale to na końcu filmiku powiem Wam, jak to właśnie może wyglądać. I oczywiście znaczniki też nam będą również potrzebne. Jeśli chodzi o wymiary tej torby, to oczywiście tak, ona jest mniej więcej w ten sposób, można ją również rozłożyć, ułożyć sobie. Moja torba ma około, już Wam mówię, 40 cm na wysokość, oczywiście można ją robić wyższą i 36 na szerokość. Jest to torba taka właśnie typu worek, bo tak jak tutaj widzicie, ona się tak fajnie układa i ona ma tutaj takie okrągłe dno. Ja jeszcze nie pochowałam sobie wszystkich nawet sznureczek, które tutaj po prostu tak fajnie naprawdę leży i się układa i jest stabilne. Przede wszystkim możemy też dużo do niej napchać i na pewno się nic z nią nie stanie. Ja, tak jak mówię, no już nie mogę się oprzeć, jest już moją trzecią torebką. Oczywiście za każdym razem robię sobie w innych kolorkach, więc na zdjęciach pewnie widzicie jeszcze dwa inne kolorki, również wykonane z tej samej firmy. Więc oczywiście, jeżeli Wam się podoba taka torebka i chcielibyście sobie taką torbę zrobić na zakupy, ona jest nie tylko na zakupy, bo oczywiście możemy ją również potraktować jako torbę plażową. Ja również testowałam ją jako torbę plażową, więc mogłam po prostu napchać, co tylko tam do niej weszło. To oczywiście zapraszam Was na filmik. I tak jak obiecałam, zanim jeszcze pokażę, jak zrobić torebeczkę, to pokazuję te moje motki. To są te motki tutaj przed zrobieniem torebeczki. Jeden z nich to jest właśnie ten motek ombre, to jest dokładnie kolor numer 209 i drugi to jest motek czarny. Oba motki mają grubość 2 mm, więc robimy z tej samej grubości. Pamiętajcie, żeby sobie dobrać odpowiednią taką samą grubość, bo później po prostu torebeczka będzie inaczej wyglądała. Ja używam makramy tutaj by Mila, tej firmy, ponieważ oni tutaj mają makramę sznureczek dziany, tak? Czyli on nie jest skręcany, tylko właśnie jest tak stworzony już, że on jest takim całym sznureczkiem. I tutaj przy tej torebce to fajnie wygląda, fajnie się ona układa, natomiast wiem, że właśnie inne sznurki też makrama ma po prostu skręcane. Tak jak tutaj widzicie, one się rozwarstwiają. Czyli jeżeli chcecie uzyskać taki sam efekt jak ja, to po prostu musicie kupić sznurek dziany, właśnie z tej firmy bądź z innej. A jeżeli chcecie, macie taki sznureczek, gdzie się właśnie niteczka rozwarstwia, czyli typowa makrama, to pamiętajcie, że po prostu ten efekt może być inny, bo wiadomo, te tutaj skręcenia mogą być nierówne, ale co nie oznacza, że złe. Po prostu jest taka różnica w tej makramie, którą ja tutaj będę przerabiać w tych sznureczkach. Ok, czyli tak, zabieramy się do pracy. Ja dół swojej torebeczki będę robiła w kolorze. I tak naprawdę chcę, żeby zaczynała się od brązu, więc ja po prostu muszę przewinąć ten motek, bo próbowałam sobie tutaj wyciągnąć, ale nie udaje mi się znaleźć początku, więc stworzę sobie kuleczkę i
I zaczniemy sobie po prostu od tego kolorku, dlatego że właśnie kończy mi się czarnym i żeby kontynuacja była czarnym, postanowiłam sobie ją tak dobrać. Więc przewijam i już pokazuję, jak zrobić. Ja już przewinęłam sobie swój sznureczek, czyli zaczynam sobie od tego brązowego kolorku. Oczywiście będzie nam potrzebne szydełko numer 4, przyda się również 3,5 mniejsze do podhaczania sobie pętelek, bądź też nawet, jeżeli wolicie robić 3,5, to możecie zrobić mniejszym szydełkiem i oczywiście jakiś znacznik. Zaczynamy sobie od magicznego kółeczka, czyli kładziemy sobie w ten sposób paluszki, kładziemy sobie sznureczek, tutaj mamy końcóweczkę, owijamy sobie wokół 2 paluszków w ten sposób, wbijamy sobie szydełko tutaj, przeciągamy sobie tą włóczkę, tu sobie podtrzymujemy, żeby sobie wyprostować i robimy sobie pierwsze oczko. W tym momencie mamy magiczne kółeczko już zrobione, zahaczone, nam się nie powinno tutaj nic rozwalić. Oczywiście, jeżeli jest dobrze zrobione, będzie się nam tutaj przesuwała ta część sznureczka. W magicznym kółeczku zrobimy sobie 6 półsłupków, czyli bijamy sobie szydełko pod spód, zabieramy tutaj od spodu włóczkę sznurek i przerabiamy sobie w ten sposób półsłupek. I to jest nasz pierwszy półsłupek. Oczywiście można sobie go zaznaczyć, żeby było nam prościej. I robimy jeszcze 5, czyli znowu szydełko pod spód, mam tak pod spód, zahaczam, zabieram sobie sznurek, zahaczam tutaj i przekładam przez wszystko. W ten sposób mam nadzieję, że osoby początkujące nie będą miały problemu z wykonaniem sobie takich właśnie półsłupeczków. Czyli mam 4, 5 i 6. I mam zrobione 6 półsłupków. Następnie będę właśnie zwężała to kółeczko. Czyli gdy sobie wyprostujecie już tą część sznureczka i zaczniecie nią ciągnąć, tutaj przytrzymując sobie kciukiem, to kółeczko zacznie się Wam ładnie tutaj zmniejszać. Aż do końca, żeby nie było tutaj takiej dziurki. Następnie będziemy pracować dookoła, więc ja nie łączę sobie tych 2 części, po prostu robię ślimakiem i będziemy dalej robić półsłupki, ale będziemy się wbijać w inną część oczka. Czyli tak, tutaj od razu widzicie 2 pętelki, to jest nasze całe oczko i to oczko właśnie ma być widoczne we wzorze, czyli nie możemy zahaczać o to oczko. Ale każdy półsłupek ma z tyłu taką pętelkę tutaj, o tą właśnie chodzi i właśnie będziemy się wbijać w nią. Tutaj właśnie dobrze jest na początku sobie zrobić może trochę większe oczka, bądź właśnie używać mniejszego szydełka, żeby sobie je podhaczyć. Później już będzie łatwiej je wybierać. Wiadomo, początki są zawsze trudne, bo mamy tutaj małą robótkę. Czyli tak, idąc dalej, po prostu robimy zwiększenia o połowę, czyli mamy 6, zrobimy 12, czyli w każdym oczku musimy zrobić zwiększenie poprzez zrobienie właśnie 2 półsłupków w tej pętelce. Czyli to jest pierwszy półsłupek, znowu się wbijamy, i drugi półsłupek. I mamy już 2 półsłupki. Ach, to mój pies chrapie. Poczekajcie chwilkę. Nie obiecuję, że nie będzie chrapania. Tak to już jest. Mój pies zawsze robi ze mną. Mamy tutaj, słuchajcie, 2 półsłupki. W następnej pętelce robimy dokładnie to samo, czyli wybieramy sobie tą pętelkę. Jeśli macie problem się przebiciem, to weźcie mniejsze szydełko. I również robimy sobie zwykłe półsłupeczki w ten sposób. Ja wiem, że jest jeszcze technika nabierania sobie od tej włóczki, z tej strony. Natomiast jeżeli zaczniecie nabierać z tej strony, będzie inny kształt półsłupków. To tworzy nam takie V, a jeżeli zaczniecie nabierać szydełkiem tutaj z góry, po prostu będziecie mieć taki iksik. Może w tym wzorze nie będzie do końca widać, ale ważne, żebyście zawsze wbijali się w jedną stronę, nie zmieniali raz od góry, raz od dołu, bo to tak naprawdę jest zmiana wzoru. Czyli tak, ja wbijam się w ten sposób, że szydełko mam od spodu i sobie tak zahaczam. Nie wbijam się tak prościej, tylko w ten sposób. Czyli pamiętajcie, żeby sobie wybierać ten sam sposób. I tu również robimy sobie 2 półsłupeczki. I tak do końca przerabiamy sobie 6 naszych oczek, tworząc w tym samym 12 półsłupków. Tu się wbijam. I oczywiście znaczcie sobie zawsze te rzędy, bo będzie nam po prostu prościej. Nie będziemy musieli liczyć. I mam przerobione już wszystkie moje pętelki. W tym momencie, licząc od tego, powinnam mieć 12, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Zgadza się. Następne okrążenie to oczywiście również zwiększenie i też zwiększamy o 6 półsłupków, ale już nie dwukrotnie, tylko za każdym razem będziemy posuwać się o 1 półsłupek dalej. Czyli jeżeli mieliśmy tutaj zwiększenia w każdym, to teraz robimy 1 półsłupek i w następnym zwiększenie, czyli 1 jest całe, ja sobie tutaj wypinam
I znowu szukamy sobie tutaj tej pętelki, ona jest tutaj i robię sobie tutaj pierwszy półsłupek. Tutaj nie ma zwiększenia, więc od razu sobie zahaczam początek. Następnym jest zwiększenie, czyli robimy sobie tak. Znowu sobie zahaczamy. Jest trochę ciężej przed kamerką manipulować tutaj szydełkiem w ten sposób i robimy w tym oczku 2 półsłupki. I tak się cały czas sekwencja powtarza, czyli raz 1, a raz 2 w jednym, w ten sposób. I tak robimy sobie dookoła. Jeszcze tu Wam pokażę. Raz i 2. I przerobię sobie do momentu, gdzie jest marker. Już przerobiłam sobie to kółeczko, czyli ostatnie moje oczko to jest zwiększenie. I tu dochodzimy do momentu, kiedy właśnie było pierwsze oczko, czyli wiemy, że to już jest koniec tego okrążenia. I dlatego sobie jest zaznacznie, żeby nie robić dalej po prostu złych zwiększeń. W następnym okrążeniu mamy mieć kolejne zwiększenie, czyli w tym momencie tutaj powinniśmy mieć już 18. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2 na 3, na 4, na 5, na 6, na 17, 18, zgadza się. Oczywiście nie musicie liczyć tego za każdym razem, bo po prostu to wyjdzie Wam przy sekwencji. Jeżeli zauważycie, że coś źle kończy Wam się, to znaczy, że gdzieś pogubiliście po prostu te oczko i trzeba po prostu część spróć i cofnąć się, bo tak naprawdę jeżeli zawsze zaczynamy od jednego półsłupka, to kończymy na zwiększeniu. Oczywiście inaczej będzie właśnie przy półsłupkach parzystych i teraz jestem przy parzystych, ponieważ ja chcę zrobić z tego bardziej koło niż wielokąt, więc postanowiłam sobie, że przy rzędach parzystych słupków, kiedy bym teraz wykonywała właśnie 2 półsłupki i zwiększenie, będę je tutaj rozdzielała po połowie. Pierwszą sekwencję rozdzielę, dzięki temu zwiększenia nie będą ciągle się spotykać w jednym rogu, tylko te zwiększenia parzyste rozdzielą się tutaj, na ten środek i to kółeczko będzie bardziej okrągłe niż właśnie takim wielokątem. Co prawda przy szerszej torebce, większej, wiem, że to nie do końca już będzie takie kółeczko, trzeba by to po prostu jeszcze dzielić, ale my nie robimy takiej wielkiej aż torebki i to kółeczko tutaj wejdzie fajnie. Poza tym ono pójdzie jeszcze do góry, więc tutaj nic nie będzie widać. Czyli tak, dosyć gadania robimy. Rozdzielamy na pół. 2 półsłupki na pół to jest 1, czyli z tej strony robię 1 i z tej na górze mi wyjdzie 1 na początku i na końcu i będę inaczej kończyła w rzędach parzystych. Czyli tak, tu robię 1, znaczę sobie, a teraz robię zwiększenie. Czyli zamiast po prostu robić zwiększenie w trzecim, robię w drugim, po to, żeby te zwiększenia właśnie zmieniły sobie tor i inaczej się układało nasze kółeczko. Następnie robię zwyczajnie, czyli robię po 2 półsłupki i zwiększenie. I tak do końca, czyli tu są 2 i zwiększenie. I tak robimy sobie dookoła, z tym, że właśnie ostatnie oczko powinno Wam wejść nie zwiększenie, tylko właśnie ten półsłupek przeniesiony z tej strony. Ja już robiłam sobie tu kółeczko i właśnie pokazuję Wam, że tutaj u mnie ostatnim oczkiem jest ten półsłupek. Tu było zwiększenie, tu jest półsłupek i one tak naprawdę właśnie tutaj tworzą 2 półsłupki. Jeden jest na początku, drugi na końcu. Ok, przeszliśmy przez to, 18 plus 6 mamy 24. Oczywiście nie musimy liczyć, po prostu ważne, żeby sobie pilnować tego markera. Tu w tym momencie, gdzie mamy koniec, przestajemy robić okrążenia stare, zaczynamy nowe. I nowe oczywiście robimy dalej tak samo, czyli były 2 półsłupki, to będą 3 półsłupki i zwiększenie, ponieważ jest to rząd nieparzysty, więc robię po prostu 3. Nie będę rozdzielała. Robię 3. Raz. O, widzicie? Z przyzwyczajenia robię zwykły półsłupek. Oczywiście chodzi o półsłupek w tylną tutaj pęteleczkę, czyli raz, 2 i 3 i zwiększenie. I ta sekwencja się nie zmienia, czyli robimy dalej tak samo dookoła, na końcu będzie zwiększenie. Ja już robiłam sobie te okrążenia, czyli w tym momencie mamy 30 takich półsłupków. I robimy, słuchajcie, dalej, czyli teraz było 3 półsłupki, teraz będą 4 półsłupki i zwiększenie. I tak jak mówiłam, nie robię 4 tutaj, tylko dzielę po pół, czyli tu 2 i tu 2, czyli zaczynam sobie od 2 półsłupków. Zrobiłam narzut, za dużo tych narzutów wcześniej było, czyli raz, tu sobie znaczę i 2. I w trzecim robię sobie zwiększenie.
Czyli zawsze w rzędach parzystych dzielę sobie półsłupki na pół, z tego względu, tak jak już Wam tłumaczyłam. Natomiast w nieparzystych robię zwyczajnie, czyli tak, tu podzieliłam sobie na 2, ponieważ powinny być 4 półsłupki. Tu mi wyjdą 2 i tu wyjdą 2. Natomiast tutaj w ciągu dalszym robię już po prostu 4 półsłupki i zwiększenie. Sami zobaczycie, że jak zaczniecie robić, to po prostu to będzie bardziej przypominało kształt właśnie kółeczka. Czyli tu robimy sobie 4. 4 i zwiększenie. I tak robimy sobie, słuchajcie, dalej, do momentu, kiedy tak naprawdę chcecie uzyskać dobrą średnicę kółeczka. Czyli tak, przerobimy sobie 4 i zwiększenie, tak? Później będzie 5 i zwiększenie, 6. Pamiętajcie, żeby przy 6 podzielić na 3. Później będzie zwyczajnie 7, 8. Przy 8 dzielimy sobie na 4. I tak robimy do momentu, jaką tak naprawdę chcecie mieć tutaj średnicę tego kółeczka. Ja już mam jedną torbę zrobioną, więc wiem, że doszłam do średnicy około 30 cm i to mi dało w sumie dookoła 126 oczek. Zobaczę jeszcze jak tutaj. Oczywiście ja już przerobię sobie tą część kółeczka sama, ponieważ wzór jest praktycznie cały czas taki sam. Nie będę po kolei pokazywać jak zwiększam, bo po prostu musicie cały czas rozszerzać o każde, o kolejną po prostu oczko, posuwając się dalej. Czyli tak, ja przerabiam i powiem Wam, jak to u mnie wyszło. Ja już skończyłam przerabiać moje kółeczko, zatrzymuję się właśnie w tym miejscu, gdzie uzyskałam liczbę oczek dookoła 126. Dokładnie jest to rozszerzenie 19 półsłupków i w 20 zrobione 2 półsłupki, czyli 20 i 21. I 21 takich właśnie półsłupków razy 6, ponieważ mamy 6 sekwencji, daje mi 126 oczek. Ja się tutaj zatrzymuję, taki spudzik mi wystarczy. Oczywiście Wy możecie sobie zrobić większy, to jest w zasadzie dowolne, to zależy od Was. Ja mam wyliczone w ten sposób, że zostawiam przy 126 oczkach. I tak już właśnie prezentuje się moje kółeczko. Jak widzicie, tutaj to ombre już tutaj przechodzi, tu nie ma żadnych supełków ani łączeń, a sznureczek jest w całości, więc fajnie, bo tak naprawdę łączenia będą tylko 2. Jeśli chodzi o dalszą część, to po przerobieniu ostatniego tutaj podwójnego półsłupka, czyli właśnie w miejscu, gdzie zrobiłam sobie 20 i 21, robimy całe okrążenie, czyli 126 takich półsłupków dookoła. I to już będzie nasze ostatnie okrążenie, jeśli chodzi o ten wzór, czyli jeszcze raz robimy to samo, półsłupki wbijane właśnie tutaj, tylko już bez żadnych rozszerzeń. Dookoła 126, ja sobie tutaj zaznaczę i przerabiamy 126. Już przerobiłam sobie dookoła moje 126 oczek. W tym momencie kończymy robić ten wzór. Już mamy podstawę zrobioną. Ja tutaj uzyskałam około 28 cm, więc mi tyle wystarczy. Robimy dalej. Słuchajcie, dalej będziemy robić oczywiście dalej półsłupki, tylko że będziemy się inaczej wbijać i inaczej sobie pobierać tutaj tą włóczkę. Tak jak na początku Wam mówiłam, że jest różnica we wzorze, jeżeli szydełkiem będziemy się wbijać tutaj od spodu i przeciągać, a inaczej jak będziemy brać z góry. I właśnie teraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądać. Teraz będziemy robić sobie cały czas dookoła te 126 oczek do góry. Ja przerobię do końca mój motek, zobaczę dokąd mi doszło, ale w poprzednich torebkach udawało mi się uzyskać 15 rzędów, co dawało mi około 15 cm. Zobaczę jak tutaj. Wszystko będę robiła na bieżąco, więc jeszcze Wam powiem, jak przerobię tą torebeczkę. Tutaj już będziemy się wbijać inaczej. Będziemy się wbijać, tu jak widzicie sobie to oczko, to nie będziemy się już wbijać w tą taką najbardziej z tyłu pęteleczkę, tylko tą tutaj, tą pęteleczkę przednią, tylną. Tu mamy przednią, a tu mamy tylną. I będziemy sobie dalej robić na niej półsłupki, tylko właśnie nie będziemy się wbijać szydełkiem od spodu i zabierać tutaj, tylko tak po prostu od góry, czyli tak jakby musimy przeciągnąć sobie ten sznurek i dopiero zrobić sobie pierwszy półsłupek. Oczywiście każdy półsłupek możecie sobie znaczyć, ten początkowy, wtedy będziecie wiedzieć, że robicie dookoła te rzędy. Więc ja sobie zaznaczę. Nie jest to też konieczne, ponieważ tutaj będzie lekkie przejście wzoru, więc na pewnej wysokości będzie już to widać, ale możecie to robić, bądź nie. I znowu wbijamy się w tą pętelkę, mam tak szydełko i od razu sobie przeciągam. I zaraz Wam pokażę właśnie, jak to będzie wyglądać. A ktoś, kto już robi, to pewnie wie, o co chodzi. Takie najprostsze przeciąganie tego sznureczka, czyli bez zawijania, bez kombinowania, przeciąganie. Ten wzór powoduje, że układa się troszeczkę inaczej nam półsłupek. Tworzy właśnie tutaj taką
warstwę tutaj takiej włóczki, jak gdybyśmy robili, wbijając się w całe oczko dookoła tym wzorem, to byłoby takie właśnie iksiki. Natomiast jeżeli robimy starym sposobem, czy moim sposobem, bo ja głównie wbijam się tutaj od dołu i pobieram sobie z tej strony, to powstają nam taki wzorek w kształcie V. Tak jak już tutaj widzicie, bo przerobię sobie kilka, żeby Wam pokazać różnicę. Czyli tak, tu mamy takie V, a tu mamy taki X-ik. Ja zdecydowałam, że akurat w tej torebce będę robiła sobie tym wzorkiem, ponieważ on jest taki troszeczkę grubszy i jest mniej takich dziurek może powstać. Natomiast jak najbardziej również możecie przerobić sobie w ten sposób, zwykłymi półsłupkami właśnie z pobieranymi od dołu tutaj włóczkę. Ja już jedną torebkę taką mam, więc po prostu chcę sobie teraz przerobić w tym wzorku. Więc pamiętajcie, żeby zachowywać zawsze tak samo sposób nabierania tej włóczki sznurka, bo oczywiście to będzie widać. Tutaj akurat w tym wzorze to będzie widać, bo po prostu inaczej Wam się będzie układał tutaj ten półsłupek. Więc trzeba po prostu o tym pamiętać. To też zależy, jakie macie przyzwyczajenie, jak robicie sobie te półsłupki, bo czasami nie jesteśmy świadomi nawet, że pobieranie tej tutaj włóczki ma jakieś znaczenie. A tutaj właśnie ma, czyli robimy sobie tak dookoła cały czas. Ja przerobię sobie tyle rzędów, ile tutaj mi starczy tej mojej makramy. Zobaczę, dokąd doszłam. Prawdopodobnie będę chciała po prostu uzyskać tutaj 15 cm, więc jak przerobię sobie już tą część, to pokażę Wam, jak to u mnie wyszło. Oczywiście wzór cały czas tak samo, dookoła. Pobieramy tą pętelkę, no i oczywiście nie zapominamy, żeby się dobrze tutaj pobierać sobie ten mój sznureczek w ten sposób. Ja będę miała trochę problem, bo po prostu zawsze pobieram od dołu i kusi mnie tutaj, żeby pobrać ją od dołu. Mam nadzieję, że się nie pomylę. Ok, czyli tak, w tym miejscu, jak będziecie, oczywiście dalej tą samą pętelkę tylną przerabiamy sobie dookoła. Ja przerobię sobie część, pokażę Wam, jak to u mnie wyszło i powiem Wam dokładnie, ile rzędów zrobiłam. Ja już przerobiłam sobie cały mój motok sznurka tym wzorkiem i na tym etapie kończę. Będę doczepiała już kolejny sznurek, już w tym czarnym kolorku. Tak prezentuje się na razie moja torebka worek. Tak wyglądają właśnie te przejścia. Fajnie to wygląda. Słuchajcie, każdy motek tak naprawdę ombre może wyglądać inaczej, więc u mnie akurat te paseczki tak tutaj weszły. Jeśli chodzi o długość tej torebki, to w tym momencie, jeżeli ja sobie ją tak ułożę właśnie na płasko, mam około 31 cm i tak właśnie chciałam, żeby cały tamten motek przerobić sobie właśnie już tym wzorkiem, a kolejną wysokość torebki będę tworzyła już w innym wzorze. Oczywiście teraz nie ma znaczenia, gdzie skończyliście, gdzie tutaj był początek, to naprawdę tego nie widać, więc po prostu w momencie, kiedy Wam się już kończy ten motek, będziemy przerabiać sobie już kolejny wzorek, czyli tak, ja jestem tutaj na końcu, mam już końcówkę tego sznurka, i będę sobie wrabiała teraz kolejny sznurek, też będzie czarny, mam nadzieję, że to będzie widać, że sobie po prostu go tutaj przerobię. Tutaj na razie przerobię zwyczajnie, czyli tak, zrobię sobie, wbiję sobie tutaj szydełko, tak jak wbijaliśmy sobie w tylną pętelkę, przełożę sobie jeszcze mój stary sznurek, ale już zaczepię sobie tutaj o nowy sznurek, czyli przygotuję sobie nowy sznurek i przełożę sobie tutaj w ten sposób. I dalej przerobię jeszcze kilka oczek, żeby zabezpieczyć w ten sposób sobie moimi półsłupkami. I mam już doczepiony sobie ten sznureczek, a tutaj w tym miejscu oczywiście tak, można zrobić sobie supełek, nawet trzeba, jak również później kilka właśnie rzędów wpleść sobie ten sznureczek. Na czarnym pewnie nie widać, ale jak sobie popodważacie tutaj pojedyncze właśnie tutaj takie oczka, można po prostu przeplatać w miarę idąc dół, w bok, nierównomiernie, żeby ta torebeczka po prostu się tutaj nam nie popruła. Ja sobie to zrobię później, na razie pokażę Wam, jak będzie wyglądała dalsza część wzoru. Więc dalej będziemy robić sobie wzór oczek ścisłych, również będziemy wbijać się w pętelkę, będą to zwykłe oczka ścisłe. Wiem, że mam czarny sznurek, ale mam nadzieję, że to w miarę będzie widać. Czyli tak, po prostu wbijam się cały czas w tą samą pętelkę, robię sobie, wbijam sobie szydełko teraz pod spód, przekładam sobie mój sznurek i od razu przekładam sobie przez oczko. Czyli jeszcze raz, wbijam się tu, od dołu, przeciągam sznurek i przez oczko. Tak naprawdę to jest najprostszy wzór, więc
nie powinien tu być żadnych problemów. Na pewno ten wzór będzie taki troszeczkę, będzie nam ściaśniał tą torebeczkę, on właśnie tak usztywni ją na górze. I też trzeba sobie te oczka robić luźno, bo to są właśnie oczka ścisłe, więc one mogą po prostu być w pewnym momencie troszeczkę mniejsze, ale jak będziecie przerabiać sobie w ten sposób luźno, to na pewno nie będzie jakichś większych problemów. Czyli słuchajcie, teraz robimy dookoła oczka ścisłe w tylną pętelkę cały czas. I tak naprawdę ja przerobię tutaj kilka rzędów, już prawie do końca pokażę Wam jeszcze, jak będę wydzielała sobie właśnie na uchwyty. Czyli tak, przerabiam kilka rzędów, powiem Wam dokładnie, ile to będzie centymetrów i będziemy sobie w dalszej części właśnie tworzyć już uszy do torebki. Jeśli słuchajcie, chodzi o te rzędy, ile ja tutaj zrobiłam, to też tak naprawdę nie ma znaczenia. Ja po prostu wyrobiłam cały motek. U mnie tutaj od momentu, gdzie mam podstawę tej torebki, do momentu, gdzie mam właśnie ten wzorek, to jest około 20 cm, więc u mnie to zajęło 20 cm. A tak jak mówię, wyrabiam po prostu cały motek, tyle rzędów, ile po prostu się udało zrobić, a w dalszej części już doczepiam sobie kolejny sznurek i przerabiam już po prostu innym wzorkiem. Oczywiście to od Was zależy tak naprawdę, w którym momencie sobie zrobicie, do jakiej wysokości, bo tak naprawdę zaczepiając jeszcze ten sznurek można dalej iść tym wzorem, można po prostu sobie dowolnie modyfikować. Nie jest tutaj ściśle określone, ile centymetrów, ile rzędów, ile co ma zajmować. Jak nam się po prostu podoba. Ok, to ja sobie przerobię jakąś część dookoła i powiem Wam, co dalej. Ja już przerobiłam sobie kilka rzędów. Dokładnie przerobiłam, już Wam podaję, około 8 cm. Nie podam Wam dokładnej liczby rzędów, bo to nie jest jakoś szczególnie ważne. Mniej więcej mam tutaj 8 cm. I w tym momencie zajmiemy się już wydzielaniem części pod uchwyty, pod właśnie nasze rączki. I w tym momencie tak, w zależności od tego, jaką sobie wielką zrobiliście torebkę, jeżeli robiliście tak jak ja, to możecie wiadomo rozdzielić tak jak ja. Ja miałam tutaj dookoła 126 oczek, więc postanowiłam, że po 22 oczka będą tutaj w środku, zarówno tutaj, jak i tutaj. 22, a z tej strony pozostało mi 41 i z drugiej strony również 41, co daje mi sumę 126. Oczywiście Wy możecie sobie rozplanować jak chcecie. U mnie akurat w tym środeczku to jest około 12 cm, mniej więcej. Wiadomo, że te rączki można rozszerzyć, zwężyć, to już w zasadzie zależy od Was, jak chcecie, żeby torebeczka wyglądała. A ja postanowiłam, że po prostu zostawię sobie tutaj 22 oczka. I w tym momencie zaczniemy w tym miejscu, w dowolnym miejscu, w zasadzie tu, gdzie po prostu Wam się jakoś kończy brzeg. Nie jest szczególnie ważne, żeby właśnie trzymać się tych końców, bo to tak naprawdę w ogóle tych przejść nie widać. Więc zabieramy się już za robienie rączek. I nasze uchwyty zaczniemy od zrobienia sobie oczka ścisłego. Dosłownie ja wyznaczyłam sobie te miejsca, w którym będzie właśnie przerwa, te 22 oczka włącznie z tym markerem, czyli to oczko, które mam zaznaczone tutaj znacznikiem, ja je opuszczam, to jest moje po prostu pierwsze i 22 tutaj, tak mi po prostu będzie wygodniej i jestem oczko przed tym markerem. I słuchajcie, tutaj oczywiście też robimy oczko ścisłe, ale nie robimy w tylną pętelkę, tak jak tutaj, ponieważ jak zaczniemy robić do góry tutaj te oczka łańcuszka, zacznie nam się tutaj właśnie pojawiać, coraz bardziej rozszerzać sznurek. Dlatego ja chcę tego uniknąć, żeby po prostu to się tak nie rozszerzało. Więc tutaj w tym pierwszym oczku robimy sobie po prostu z dwóch oczek oczko ścisłe. Będę wtedy na pewno łączenie stabilniejsze. W ten sposób. Będzie troszeczkę może inaczej wyglądało, ale jest to po prostu mocniejsze łączenie. Następnie robimy już tutaj uchwyt. Ja przeznaczyłam sobie na ten uchwyt 90 oczek łańcuszka. Tak mi po prostu wychodzi. Ja już robię trzecią torebkę, więc u mnie jest to wygodne po prostu na ramię taka odpowiednia długość. Wy oczywiście możecie zrobić dłuższą bądź krótszą. Trzeba po prostu sobie przerobić próbkę. Wiadomo, że to jest też sznurek, więc on się troszeczkę naciągnie, więc nie ma co robić za długiego, bo później wyjdzie jeszcze dłuższy. Czyli tak, ja przerabiam sobie 90 oczek łańcuszka, czyli zaczynam sobie od tego momentu i teraz robię zwykłe oczka łańcuszka, zrobię ich 90 i teraz tak, pierwsze oczko sobie po prostu zaznaczcie,
żeby Wam się nie myliło, żeby Wyście wiedzieli, które to oczko było z oczkiem łańcuszka. Na pewno będzie prościej i łatwiej. Ja sobie wzięłam do tego szydełko mniejsze, bo wiadomo, jeżeli robimy oczko łańcuszka i później je przerabiamy na dużym szydełku, to one mogą nieładnie wyglądać, więc warto sobie wziąć o połowę nawet mniejsze szydełko. Robiłam szydełkiem 4 mm, teraz przerobiłam na 3,5. Czyli tak, robię sobie te 90 oczek. Cały czas w ten sam sposób, starając się nie robić za dużych tych oczek, bo jednak to będzie krawędź brzegowa i żeby nie była zbytnio właśnie rozluźniona. Ja przerobię do końca i mam przerobione już 90 oczek łańcuszka. Teraz tak, bardzo ważne jest, żeby ten łańcuszek szedł nam tutaj prosto w linii brzegowej, czyli jeżeli mamy równo 90 tutaj oczek łańcuszka, jesteśmy pewni, że jest 90, układamy go sobie tak, żeby był właśnie tutaj prosto, bo jeżeli sobie go zakręcicie, no to niestety, ale nie będzie fajnego efektu. Czyli tak, jeżeli wiemy już, że w ten sposób mamy łańcuszek prosto z 90 oczek, oczywiście łańcuszek będzie jeszcze przerabiany, więc nawet jeżeli Wam się wydaje jeszcze za szeroki, to tym się nie przejmujcie, znaczy za długi, bo wiadomo, on jeszcze będzie przerobiony. I teraz tak, mamy te 90 oczek. Tutaj, tak jak mówiłam, tu jest mój znacznik, w którym ja się nie wbijam, to jest mój środeczek, więc wbijam się w następne oczko za moim markerem. Oczywiście wbijemy się tak samo jak w pierwszym oczku, czyli po prostu przerobimy sobie 2 pętelki, żeby właśnie to łączenie było stabilniejsze. Czyli tak, wbijam się tutaj i przerabiam sobie również oczko ścisłe. To jest tak naprawdę już oczko ze wzoru, czyli nie z torebki, więc jeżeli macie kolejny marker, najlepiej w jakimś innym kolorku, to oczko wcześniej zaznaczcie sobie, że to było właśnie 90 oczko, żeby Wam się nie pomyliło, lepiej sobie znaczyć. I wtedy mamy pewność, że wszystko jest ok. Bo to, które tutaj zrobiliśmy, to jest już z torebki. Czyli oczko wcześniej tak naprawdę łańcuszka, zasłaniam, to jest moje 90 oczko. Słuchajcie, dalej przerabiamy bez oczywiście zmian, czyli w tylną pętelkę oczka ścisłe. Ja również przerabiam sobie mniejszym szydełkiem, żeby tutaj właśnie troszeczkę jeszcze zawęzić. I teraz tak, przerabiam tymi oczkami ścisłymi w tylną pętelkę znowu do momentu, kiedy będę tutaj przy tym znaczniku. I jestem już z drugiej strony, przerobiłam sobie tą część i tutaj znowu oczko przed markerem, przed znacznikiem, to w zależności jak sobie policzyliście 22 oczka, u mnie właśnie wypada w znaczniku, więc oczko przed, znowu robię sobie oczko ścisłe z 2 pętelek, tak samo dokładnie. I znowu jadę do góry 90 oczek łańcuszka, oczywiście znowu zaznaczając sobie tutaj to pierwsze, żeby mi się nie pomyliło. I robimy do góry 90 oczek łańcuszka. I jak mamy już 90 oczek łańcuszka, oczywiście prostujemy łańcuszek, robimy dokładnie tak samo jak w pierwszej części, czyli dla mnie oczko przed znacznikiem, wbijam się w 2 pętelki tutaj, pierwszą i drugą i przerabiam sobie oczko ścisłe, tak samo. W ten sposób. I to jest moje pierwsze oczko już z torebki, więc znowu tutaj oczko przed, te 90, które miałam tutaj, zaznaczam sobie markerem, żebym wiedziała, które to jest. I oczywiście dalej znowu przerabiamy sobie tak samo, czyli oczkami ścisłymi wbijanymi w tylną pętelkę. I jak dojdę sobie znowu tutaj do początku, to pokażę Wam, jak przerabiać dalej. I jestem tutaj przed moim markerem, dokładnie przerobiłam sobie to oczko przed i jestem w miejscu, gdzie mam marker, który znaczył mi pierwsze oczko łańcuszka. Słuchajcie, teraz będziemy tak samo przerabiać dookoła, z tym, że łańcuszek przerobię sobie troszeczkę inaczej, żeby właśnie z 2 stron mieć taką ładną krawędź tego łańcuszka, tu mamy z przodu, to będę przerabiała sobie na początek tutaj w taką tylną pętelkę. Zawsze każdy łańcuszek, jak sobie odwrócicie, ma taką tylną pętelkę. Oczywiście na czarnym, jak zwykle, może nie widać zbyt dobrze, ale tak, tu mam swoje oczko łańcuszka. Natomiast jak właśnie odwrócę sobie to oczko tutaj, to pod spodem mi tworzy się taka pętelka, tak? I właśnie o tą pętelkę chodzi i ważne jest, żebyście się wbili w tą pierwszą pętelkę, którą tutaj mieliście. To było nasze pierwsze oczko, które sobie tutaj zaznaczyliście i dzięki temu, że wbijemy się w tą pętelkę, będziemy mieć z tej strony taką ładną krawędź, tak? Jeżeli nie macie problem z wyszukaniem tej pętelki, bądź boicie się, że coś źle zrobicie, oczywiście można też tutaj przerabiać dalej tylko w tą tylną pęteleczkę. Ta krawędź wcale nie będzie jakaś brzydka czy zła. Może dla niektórych będzie to prostsze i wtedy nie będzie żadnych problemów. Natomiast jeżeli chcecie się pokusić o tworzenie tutaj z tej strony, zostawianie takiego łańcuszka, to po prostu powbijajcie się w tą tylną pętelkę, również przerabiając oczka ścisłe. I tutaj
A również do przerobienia jest 90 takich oczek, więc ja już przerobiłam sobie tutaj 2. Możecie znaczyć bądź nie, tych oczek już nam się nie powinny pogubić. Natomiast pokażę właśnie jeszcze przy końcu, że tam tak naprawdę też jest jeszcze to oczko. Czyli tak, ja przerabiam sobie tutaj w tylną pętelkę, Wy możecie w tylną bądź właśnie w boczną. Dzięki temu mi powstanie tutaj taki grubszy, ładniejszy splot. Przerabiam sobie dalej moim szydełkiem 3,5, jest mi tutaj wygodniej. Wolę, żeby ta rączka była bardziej ściśnięta niż luźna. I tak, ja przerobię sobie te 90 i zatrzymam się tutaj przy końcu, żeby Wam jeszcze pokazać, jak tutaj będzie wyglądało to łączenie. I ja już przerobiłam sobie cały mój paseczek i jestem teraz przy ostatnim oczku, które sobie właśnie zaznaczyłam, żebym wiedziała, które to jest jeszcze oczko. I tutaj też jest taka pętelka właśnie z tyłu, czyli musimy sobie troszeczkę odwrócić ten łańcuszek i nie zapomnieć zahaczyć sobie o tą pętelkę taką tylną. Oczywiście jeżeli robiliście z tyłu, bo jeżeli robiliście normalnie w tylną taką pętelkę z przodu, no to sprawę macie ułatwioną. I tu mam ostatnie oczko już przerobione. Kolejne moje oczko to jest takie troszeczkę mniejsze oczko. One wynika z tego, że ja wzięłam tutaj 2 pętelki. Pamiętacie, że zaczynaliśmy od tego łączenia łańcuszka, żeby zabrać 2 pętelki, żeby takie łączenie było stabilniejsze. Więc tu jest właśnie moje to oczko i również trzeba się w nie wbić, tutaj w tylną pętelkę i przerabiać. I słuchajcie, tak wygląda przerobienie tego pierwszego rzędu właśnie z uchwytami. Oczywiście drugi uchwyt robimy tak samo, dokładnie tak samo jak ten pierwszy. Czyli po prostu ja przerobię sobie tutaj do końca, przerabiamy sobie tutaj tak samo w tylną pętelkę, cały łańcuszek w tylną pętelkę i tak samo łączymy, tak jak tutaj przed chwilą Wam pokazałam. I ja sobie jeszcze przerobię dookoła i pokażę Wam jeszcze jedno okrążenie, jak to robić. Ja już przerobiłam sobie również moje drugie ucho. Jestem na początku tak naprawdę, gdzie zaczynaliśmy sobie robić łańcuszek. Słuchajcie, teraz sprawa już jest bardzo prosta, bo tak naprawdę robimy sobie cały czas dookoła te oczka ścisłe w tylną pętelkę. Po przerobieniu tego łańcuszka już po tym drugim razie już mama tutaj prostą sytuację, bo już widzimy sobie właśnie tutaj tą tylną pętelkę, czyli cały czas po prostu dookoła przerabiamy, już idąc właśnie przez uszy i boki torebki, tylnymi oczkami wbijając się tutaj oczkami ścisłymi. Tak naprawdę pomijamy właśnie tą część, a cały czas dookoła robimy sobie uszy, później znowu boki, uszy. Już możemy sobie powypinać markery, zostawić ewentualnie jeden, żeby wiedzieć, gdzie jest pełne okrążenie. I oczywiście, słuchajcie, robimy dotąd, dopóki tak naprawdę chcecie. Jaką szerokość tutaj tego paseczka, bo po prostu nadrabiamy teraz tutaj ten paseczek i tutaj ten boczek. Ja przerobię kilka rzędów, powiem Wam dokładnie, ile u mnie tutaj wyszło takich rzędów. W zasadzie po przerobieniu już tych kilku rzędów będzie już tak naprawdę koniec i będziemy sobie po prostu chować już ostatni sznureczek z tyłu. Więc ja przerabiam i pokazuję, jak u mnie to wyszło. Ja już przerobiłam sobie kilka rzędów. Mój paseczek tutaj ma obecnie około 2 cm. Oczywiście to od Was zależy, jaki on będzie szeroki. Tak się prezentuje już tutaj moja torebka. Ja postanowiłam, że już w tym momencie kończę, więc chciałam Wam pokazać ten koniec. Ja robię w ten sposób, że troszeczkę sobie wydłużam tutaj pętelkę. Zahaczam sobie tutaj o następną tylną pętelkę. Przekładam sobie tą pętelkę tutaj. W ten sposób. Ona mi tutaj musi przejść. Troszeczkę można ją teraz zacisnąć bądź właśnie zmniejszyć. Następnie tutaj robię sobie właśnie takie oczko ścisłe. Przekładam po prostu w to oczko mój sznurek. Jest to takie w sumie bardzo niewidoczne łączenie. Naprawdę ktoś by musiał się wpatrywać. Słuchajcie, oczywiście ten sznureczek tutaj, tak jak poprzednio pokazywałam, warto sobie wziąć mniejsze szydełko i poprzekładać sobie w różne tutaj takie pętelki. Najlepiej iść zygzaczkiem, żeby właśnie go zabezpieczyć w ten sposób i poprzekładać sobie tutaj jak najdalej. W pewnym momencie można sobie po prostu już go uciąć i będzie niewidoczny. I naprawdę takie chowanie sznureczka długo wytrzyma. Ja już, tak jak mówiłam, mam przetestowaną tą torebkę. Słuchajcie, torebka prawie już gotowa. Prawie. Ponieważ ja jeszcze uznałam, że powiem Wam, oczywiście ja sobie później pochowam te wszystkie niteczki, pokażę Wam, że tak naprawdę torebka może być oczywiście już tutaj koniec jej, ale również możemy do niej doczepić takie magnesiki. To jest takie magnetyczne zapięcie, które ma właśnie tutaj takie haczyki i niteczką dookoła możemy je właśnie tutaj przyczepić w środeczku.
ten z jednej strony i ten z drugiej strony. Dzięki temu tak naprawdę będziemy mogli sobie zapinać tą torebkę. Ja osobiście powiem tak, że przy jednej mam, przy drugiej nie mam, przy tej nie wiem, czy zrobię, ponieważ jest to taka tak naprawdę torba dla mnie na zakupy, więc jeżeli Wy chcecie zrobić z tego torebkę, w której będziecie chować ważne dokumenty czy rzeczy i nie chcielibyście, żeby ktoś właśnie Wam grzebał w torebce, to polecam sobie kupić właśnie takie magnetyczne zaczepki. One są dostępne na Allegro. Ja akurat kupowałam na Allegro. Są to magnetyczne zapięcia. Uważajcie właśnie, żeby kupić sobie takie zapięcia właśnie z takimi haczykami, bo dzięki temu będzie można tutaj delikatnie zahaczać i naokoło sobie przyszywać po prostu ten zaczep. No i oczywiście, żeby jeszcze nadać elegancji Waszej torebeczce, można sobie przyczepiać na przykład w miejscu, w którym właśnie mieliście to łączenie, taki właśnie oto etykietkę. To jest tutaj napis handmade, takich etykietek jest naprawdę dużo, można być na przykład sama zrobiłam. To również jest dostępne w różnych pasmanteriach, również w tej, w której możecie właśnie zakupić sobie te makramy, a warto sobie tak właśnie uprzyjemnić, umilić torebeczkę, skoro już sami zrobiliśmy, to taka etykietka będzie naprawdę fajnie wyglądała i cieszyła oko. Więc tak, to jest pomysł na tą torebeczkę. Torba wyszła dosyć spora, duża, fajna, ja jestem z nich bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, że sobie zrobicie taką torbę i że oczywiście w komentarzu napiszecie, czy Wam się podoba, czy nie. Więc ja już Wam dziękuję i oczywiście zapraszam na kolejne filmiki. Do zobaczenia.